Robercie, w pierwszej kolejności chcę Ci podziękować w imieniu polskich kibiców tak naprawdę i też swoim za to zwycięstwo i za to, że w ogóle do niego dążyłeś i że się udało, za ten cały Twój upór. Za wszystko. I chciałem Cię spytać, czy już się wyspałeś, czy odpocząłeś, czy uzupełniasz kalorie po wyścigu? Nie odespałem jeszcze. Po pierwsze, dziękuję za miłe słowa. Jakby nie było, to też moja chęć i dążenie do celu, ale też cieszę się, że mogłem się odwdzięczyć kibicom za bycie zawsze i w tych gorszych, i w tych fajniejszych chwilach, ale to właśnie w tych gorszych momentach widać ten doping i to jest bardzo miłe. A wracając do mnie, to i do tego, jak się czuję, to taki trochę obolały jeszcze trochę zmęczony, jeszcze trochę brak snu. No ale jakby regeneracja trwa, chociaż oczywiście inaczej. Gdybym nie wygrał Le Mans, byłoby łatwiej się odregenerować i by to trochę szybciej trwało. I raczej mniej trwało, a jednak jest sporo zajęć, sporo rzeczy do zrobienia, także no ale to są akurat miłe chwile. Obolały od zakwasów, czy poobijane? Nie, no i jakby nie było to jest jakiś tam wysiłek. Element też okej, ma dużo prostych, co jest dosyć ułatwiające zadanie. Ale jest też dużo takich zakrętów szybkich, są zakręty, gdzie się jeździ znacznie po tarkach, było też jest dużo podbić, także to wszystko to są elementy, które później to twoje ciało jakby odczuwa i po prostu e, no jakby trochę się czujesz tak, jakby coś po tobie przejechało. Znaczy nigdy jeszcze nie próbowałem takich ekstremalnych jakby działań, ale no to jest takie trochę taki, no takie zmęczony po prostu. Mhm. Jedna z rzeczy, która zwróciła nie tylko moją uwagę, to to, że po pierwsze na tych kamerach onboardowych, ilekroć cię pokazywali, to byłeś taki bardzo, bardzo spokojny, wychillowany w ogóle. Jakbyś jechał do kościoła na niedzielną przejażdżkę, brakowało zimnego łokcia. I po przejechanym metę też byłeś bardzo spokojny. Jak ten wywiad, którego udzieliłeś po wyjściu z samochodu, no wyglądało, że generalnie jesteś zadowolony, ale nie było tej takiej, wiesz, eksplozji radości, podczas gdy my płakaliśmy przed telewizorami. Więc pytanie, czy jakoś cię uderzyła ta radość w końcu, czy to może źle postrzegamy twoje zadowolenie z tego? E, Nie, no myślę, że każdy ma jakby swój styl cieszenia się. Inaczej, gdybym pewnie był poza autem, to może wyglądało to inaczej. Jakoś w aucie ten ostatni wyjazd, te ostatnie 5 stintów było długie, było też sporo zmęczenia. E, Nie wiem, no jakoś tak wyszło. No. Każdy ma jakby swój styl. Emocji też trochę było, nie ukrywam, jednak okej, kiedy jedziesz wyścig, to jest pełna koncentracja i nie możesz sobie pozwolić na jakby takie za duże rozmyślanie. No ale jak już wiemy i powiedzieliśmy, w Le Mans są długie proste, także na prostych tam parę razy ta myśl przeszła mi przez głowę, że jednak no, jedziemy o coś, co by warto było dowieźć do mety. E, i, 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 no i po prostu tak wyszło. Ja się cieszę na swój jakby sposób, ale myślę, że też dużym aspektem było to, co się jakby wydarzyło w trakcie wyścigu, jakby te wszystkie rzeczy, których za bardzo nie widać, zmęczenie i cieszyłem się, ale jakoś nie podskakiwałem z radości, co nie znaczy, że gdybym podskakiwał z radości, to bym bardziej zadowolony, ponieważ to nie o to chodzi. Osiągnąłeś kolejny cel, taki wielki cel. Czy czujesz się już spełniony w takim razie? Wiesz co, Cezary, znasz mnie trochę i chyba wiesz dobrze, że po pierwsze nigdy się nie czułem spełniony i pewnie się nigdy nie będę czuł spełniony. Ale sam fakt, Zobaczymy za 40 lat. no dlatego sam fakt jakby po pierwsze e, po pierwsze jakby
cieszę się, że to, co jakby było moim celem i to deklarowałem od 2021 roku, stało się. Czyli jakby po raz pierwszy, kiedy pojechałem na Le Mans i zobaczyłem, jaki to jest szczególny wyścig, jaki trudny, i jakie to jest duże wyzwanie, e, powiedziałem, zawsze mówiłem, że chciałbym być w miejscu, w którym będę mógł walczyć o wygranie Le Mans w klasyfikacji generalnej. W ubiegłym roku uważam nawet byliśmy mocniejsi niż w tym roku. Nie udało się przez awarię. I tak naprawdę e, trochę, trochę mi było bardzo, znaczy inaczej, nie trochę bardzo, tylko bardzo mi było szkoda, ponieważ nigdy nie jesteś pewny, czy Le Mans da ci drugą szansę. Nawet jak pojedziesz na ten wyścig, to nie wiesz, jak będziesz konkurencyjny, ale jednak te statystyki moje są bardzo pozytywne i budujące, jeśli chodzi o Le Mans. Co roku byłem bardzo konkurencyjny, co roku auto, którym startowałem, było bardzo konkurencyjne, jechało zawsze w czołówce. Dwa razy nie dojechał do mety. Co? Nie jechało zawsze w czołówce? Nie, nie, no moim zdaniem różnie bywało z tą konkurencyjnością auta. Moim zdaniem jednak w dużej mierze to auto było konkurencyjne, bo ty byłeś w załodze, ale to takie moje prywatne spostrzeżenie. Okay. Ale nie, no, jakby ja mówię jakbym patrzył na to z zewnątrz, tak? Jeśli moją taką najlepszą wizytówką, nie mówię to dzisiaj, tylko mówiłem to już w ubiegłym roku, jest to, że pojechałem na Le Mans 3 razy LMP2, dwa razy z debiutującym zespołem, raz debiutując ja, tak naprawdę raz debiutowaliśmy praktycznie całym składem, ponieważ tylko Louis jechał, jeśli dobrze pamiętam. I w pierwszym roku i zawsze byliśmy konkurencyjni, zawsze jest inna statystyka, o której jakby utrzymałem, ponieważ w tym roku nie startowałem. To jest taka, że startowałem 4 razy w Le Mans, czterokrotnie to ja startowałem i czterokrotnie oddawałem auto mojemu partnerowi zespołowemu na pierwszym miejscu. To ja mam, Co ale to tutaj, co prawda nie startowałeś, ale po swoim stincie z 12 miejsca wyjechałeś i też oddałeś samochód na pierwsze miejsce. ale nie startowałem. I to było utrudnione zadanie. Także to też jakby mój taki dobry kolega teraz, który pracuje ze mną, mi powiedział, bo powiedziałem przed startem to, że utrzymałem, ponieważ nie startuję. Wysiadłem z auta po moim stincie i mi mówi, no to można uznać to, że utrzymałeś ją i jest to 5. raz. E, ale w tym roku było trochę w cudzysłowie oszukane, ponieważ jechaliśmy dłuższe stinty, także nie wiem dokładnie na którym miejscu byliśmy, ale nadal byliśmy na drugim, trzecim czy tam pierwszym miejscu, nieważne. E, I jakby to jest naprawdę taka rzecz, która nigdzie nie zostanie napisana. Nie odkryjesz jej, nie wygooglujesz jej, ale fakt jest taki, że auto, w którym zawsze startowałem, gdyby podliczyć statystycznie, nie będę się za to brał, to myślę, że ilość okrążeń, w którym jechaliśmy w pierwszej trójce przez te 5 lat, e, no naprawdę jest to ogromny numer. I jakby nie było, zmieniali się zespoły, zmieniali się partnerzy, a jednak scenariusz był, można powiedzieć, podobny. A każdy wyścig jest inny i każdy element jest inny. Także odbiegliśmy trochę od centrum pytania, ale myślę, że to Le Mans zawsze było pozytywne dla mnie i tym bardziej się cieszę, ponieważ wygraliśmy edycję, która to nie jest już Hypercar sprzed 5 lat, gdzie startowały 4 auta, 5 aut, dwóch producentów, a tak naprawdę jeden. Jeden. Tylko wygraliśmy edycję Le Mans w chyba najmocniejszej stawce przez ostatnich 20 lat, albo i więcej. I to jest według mnie waga tego, co się wydarzyło i to pokazuje, jaki to jest wyczyn. I tym bardziej myślę, że ten cel można uznać za wykonany i udany. No, trzeba jeszcze dodać, że to było Le Mans, w którym było wyjątkowo mało neutralizacji, tak, w zasadzie jeden safety car i w zasadzie była procentowo najmniejsza losowość wyników w porównaniu z poprzednimi edycjami. Znaczy, tak, no ogólnie jakby
Akurat safety car to za dużo nam nie pomógł, ponieważ zniwelował No, naszą straciliście. Tak. ogromną przewagę nad konkurencją. Okej, ktoś by mógł powiedzieć, że w danym momencie, kiedy wyjechał safety car, to jechaliśmy na drugim miejscu, ale tak naprawdę Porsche było w tak zwanym jakby na innej strategii, ponieważ dodali pit stop, ponieważ mieli problem, mieli kapcia. Także to Porsche było tak 50 sekund za nami, a nie tam 8 sekund przed nami, ponieważ i to jakby my byliśmy wyznacznikiem, co nawet niektórzy ludzie z mojego zespołu mi próbowali wytłumaczyć, że nie jechaliśmy na pierwszym miejscu, a jechaliśmy na drugim, co trochę jest sprzeczne jakby z tym, co się wydarzyło w wyścigu, no ale mniejsza z tym. E, no i okej, fakt jest taki, że neutralizacja wydarzyła się w nieodpowiednim momencie dla nas, ale nadal jakby jechaliśmy mocne Le Mans, momentami też e, utrudnione przez jakby niekoniecznie niepotrzebnie, o. E, no i szczerze, wygrać Le Mans, jedno z takich najbardziej wyrównanych, najmniej, tak jak powiedziałeś, najmniej wpadek, ponieważ warunki były bardzo stabilne, także to ułatwiło zadanie niektórym załogom i nam też, ale jakby akurat my zawsze sobie dobrze radziliśmy też w zmiennych warunkach. To było to bardzo szybkie Le Mans. Było to Le Mans, gdzie każde okrążenie, każda sekunda, kiedy widziałeś, że na przykład w sekcji Porsche wjeżdżałeś na tłok i traciłeś zamiast, gdyby to się wydarzyło 300 metrów wcześniej, byś nic nie tracił, a traciłeś 3 sekundy, wiedziałeś, że to ma ogromny wpływ. Także było to intensywne 24 godziny, na pewno. No mnie podczas tego safety cara to najbardziej martwiła jakby stracona przewaga nad załogami numer 50 i 51. Moje pytanie brzmi, czy planujesz, nie wiem, wysłanie skrzynki wina załodze Porsche numer 6? Nie, nie planuję, ale e, inaczej, nie uważam, że ułatwili mi zadanie, ale na pewno było ciszej na radiu niż gdyby ich nie było. Tak, tak. Także miałem No trochę myśmy więcej tutaj trzymali ciszy. za nich kciuki bardzo w Polsce, muszę powiedzieć. Sporo E, osób jakby kibicowało też Porsche numer 6. e, i ten, no ale jakby takie są wyścigi. Były momenty też dużo wcześniej, gdzie było sporo takie jakby rzeczy niezwiązanych stricte z jazdą, które się wydarzyły. No ale na szczęście wszystko się potoczyło według mnie tak, jak miało się potoczyć, chociaż w pewnym momencie tak naprawdę myślę, że z pewnymi decyzjami szefostwo sporo ryzykowało. Na tak daleko od mety i wyścigi długodystansowe w tym sezonie i w ubiegłym też, w dzisiejszych czasach, to tak naprawdę są sprinty. To są sprinty podzielone na stinty, gdzie nie możesz sobie pozwolić na spowalnianie jednej załogi, czy też robienie, pomaganiu, czy też ustępowaniu drogi innej, ponieważ nigdy nie wiesz i jakby wyniki końcowe to pokazują. Gdyby nie nasze naprawdę mocny rytm w pewnych momentach i wykorzystanie czystego powietrza, kiedy go mieliśmy, a drugą część wyścigu niepotrzebnie, ponieważ to nie była nasza pozycja, jechaliśmy za czerwonym autem, e, to tak naprawdę nasze Le Mans byłoby dużo spokojniejsze. A z drugiej strony Ferrari by tego Le Mans nie wygrało, ponieważ Porsche by wygrał. I oczywiście nikt by do tego się nigdy nie przyznał, ale takie są fakty. No, myślę, że wszyscy to widzieli i były też, poszły po prostu w telewizji, tak, twoje tak naprawdę no, słowa irytacji na załogę numer 51, tak? To chodziło A głównie czy o tą ja sytuację. to ja nawet już powiedziałem później, ja nie byłem, wiesz, irytację na załogę. Ja uważam, że tak naprawdę, wiesz, załoga sobie pozwala na tyle, na ile mu pozwala szefostwo
I jakby wydarzyło się parę rzeczy przed tym stintem, ponieważ był to stint po moim spaniu rekordowym, 2-godzinnym ponad, gdzie jechał Phil i według mnie to mnie bardzo zirytowało, ponieważ Phil jechał głównie wyjazdy stinty 13-okrążeniowe po to, żeby sobie wyrobić przewagę strategiczną, po to, żeby dotankować po naszych rywalach, ponieważ jest to duża przewaga na Le Mans. Mając 13-kilometrową czy nawet 26, a czasami momentami mieliśmy 39 kilometrów przewagi, jeśli chodzi o strategię, naprawdę daje duży komfort i stawia cię w ekstremalnie lepszej sytuacji. I możesz mieć słabszy rytm, a nadal będziesz liderował. A z drugiej strony postawienie i Phil jechał na te 13 okrążeń, czyli już stracił, ponieważ jechał wolniejszy stint, ale mieliśmy sporą przewagę i mogliśmy sobie na to pozwolić, żeby sobie ułatwić zadanie później. No i zostaliśmy poproszeni, żeby ułatwić zadanie serwisowe dwóm czerwonym autom i go ściągnęli na 11 okrążeniu. I nie dość, że straciliśmy czas, ponieważ jechaliśmy wolniej, to nie wyrobiliśmy sobie przewagi strategicznej, a wręcz przeciwnie, przewagę strategiczną, którą już mieliśmy, została nam zabrana i zostaliśmy postawieni w zupełnie odwrotnej sytuacji. I to było według mnie bardzo nie fair. Dlatego też jak już wróciłem do boksu i się po prostu dowiedziałem o tym wszystkim, to po prostu poszedłem do pewnych ludzi, którzy, żeby sobie pogadać i zrozumieć, co tu się dzieje. Powiedziano mi, że mamy szacunek do siebie. Dla mnie, jak ja mówię, że mam do kogoś szacunek, to chcę, żeby ten szacunek był mi okazywany. No i tak się stało, że nadrobiłem, nie wiem, tam 8-10 sekund do 51, kiedy jechał Giovinazzi. No i się zapytałem, co teraz? Ponieważ byłem dużo szybszy i tak naprawdę my powinniśmy mieć czysty tor i jego tam nie powinno być, gdyby nie te zagrywki wcześniej. No i jakby zaczęła się pewna dyskusja, która się zakończyła tak, jak się zakończyła. Nie było to dla mnie szczerze zaskoczeniem, ale no widocznie tak niektórzy lubią sobie utrudniać zadanie. Znaczy ja nie lubię, żeby ludzie mi utrudniali zadanie, ponieważ wygrywanie Le Mans jest już na tyle trudne, że nie potrzeba mi utrudniania tego zadania. I co? No i jakby ta cała sytuacja, te niektóre komunikaty, które wyszły, były spowodowane jakby tym wszystkim, co teraz opowiedziałem i tyle. No, przeszliśmy generalnie na zagrożenia i sytuacje krytyczne, które chyba nie wszystkie widzieliśmy, nie wszystkim wiedzieliśmy. Wiemy o skrzyni biegów, wiemy o tej rurze nieszczęsnej. Co tam się jeszcze działo? Jak to wyglądało z kokpitu? Jeszcze parę rzeczy. Nie, no ty. E, No, chyba nie. no tam parę razy było. No, ogólnie chyba też komunikaty wyszły, mieliśmy problemy ze skrzynią biegów, ze zbijaniem biegów od dużo wcześniej już. No, od kiedy założyliśmy wyścigową skrzynię biegów i nie zostało, niestety, zostało to też tak na wyścig. No i Blokowało tylne szczerze, koła? no Jak to znaczy się działo? to też, znaczy konsekwencją tego, co się działo, to było blokowanie, jakby tendencja do blokowania tylnych kół, co jest konsekwencją jakby niefajną, szczególnie na dużych dohamowaniach, gdzie jest ich sporo na Le Mans, do wolnych zakrętów, gdzie są pewne nierówności, to też jakby jest dodatkowy element, który mnoży tą tendencję. No i ogólnie musieliśmy parę rzeczy zmienić i żeby jakby trochę e, nie rozwiązać problem, a żeby ten problem trochę tak przykryć. O. No i tak przejechaliśmy całe 24 godziny. A ten problem z rurą od klimatyzacji, na ile był tam, żeśmy się bali, że zjedziesz na ten pit stop, na ile to było poważne? No jakby nie było poważne, ale ja też w pewnym momencie się bałem, ponieważ widziałem, że ta rura nam lata. Za bardzo nie chciałem mówić nic głośno przez radio, ponieważ to zawsze te komunikaty radiowe zawsze mogą zwrócić na coś uwagę i na tą rzecz. I zjechaliśmy do pit-stopu, poprosiłem, żeby umocowali, ale się nie udało. No i jakby przez większość tam stintów jechałem i ściągałem tą rurę, chowałem sobie ją pod bark, pomiędzy fotel a mój bark
i po prostu ją dociskałem, żeby ona tam mi nie latała. Tylko i wyłącznie dlatego, żeby nie było tak, że zostaniemy zmuszeni do zjazdu i umocowania tego. No a wtedy to by nam już praktycznie no, wyeliminowałoby nas z walki o wygraną. Mhm. No i była ta walka, znowu Wantara, że spotkał, co prawda nie tego, ale drugiego, ale znowu iskry leciały. Jak tam było w kokpicie, bo na zewnątrz wyglądało to spektakularnie i zatrważająco. Znaczy, szczerze nie wiedziałem, z kim się ścigam, ale jak mi powiedziano jak wyszedłem z auta, że to był on, no to zrozumiałem pewne rzeczy. E, no i jakby mm, minęło. Na szczęście nic się większego nie wydarzyło, ale według mnie było parę manewrów, które były, no, jakby nie było, e, bardzo grubo na limicie. Ty dostałeś 5 sekund kary, tylko ja nie do końca wiem za jaką sytuację, bo ostatecznie wyprzedziłeś po E, zewnętrznej po torze. nie, znaczy tak naprawdę wyprzedziłem jakby przed zakrętem, przed hamowaniem. Była to tendencja tegorocznej edycji, ponieważ w ubiegłym roku na pierwszej szykanie na Dunlopie było paru kierowców, którzy w nocy lub też wykorzystywali tłok lub też jak mieli zimne opony, tnęło szykanę. Mi też się szczerze to zdarzyło, ale mi się to zdarzyło 2 razy na wyścig. Byli pewni kierowcy, którzy mi się to zdarzało 5 okrążeń z rzędu. I jakby to Mm. umykało jakby kontroli. A była to duża przewaga. I jakby tendencja była taka, że za każde ominięcie szykany, tak, po prostu zawodnik Mhm. dostał 5 sekund. Według mnie mój był to błąd. Wyjeżdżaliśmy ze slow zone na zimnych oponach, znaczy zimnych, na chłodniejszych oponach była długa prosta i też zimne hamulce i po prostu zblokowałem. Też się patrzyłem w lusterko, czy już skończyłem manewr, czy jakby gdzie to Porsche jest i o ten ułamek za późno zahamowałem, mając do dyspozycji w tym momencie taką przyczepność i taką temperaturę hamulców, po prostu zadecydowałem, żeby nie ryzykować tam walki, bym się wbił na tarkę, nie wiadomo jakby się to skończyło. Nie zyskałem na tym nic, ponieważ wyjeżdżałem, nawet zaczekałem na Porsche, żeby było tuż za mną. No ale jakby sędziowie praktycznie każdy wyjazd poza tor na szykanach dawali 5 sekund kary. Hmm. Okej. No ale i tak się bardziej opłaciło, nie? Wziąć te 5 sekund, bo jak zjeżdżałeś na pit stop kolejny, to miałeś ponad 10 sekund przewagi nad nim, więc przynajmniej tyle. Tak, znaczy, no, ale jakby nie kalkulowałem tutaj. Znaczy, w momencie, kiedy inaczej, nie zrobiłem tego po to, że myśląc, że wyprzedzę go sobie tak, to i tak zyskam na tym, tylko po prostu zaskoczyło mnie to, jak miałem małą przyczepność i jak mało efektywne hamulce, jak zacząłem hamować, po prostu nie wiedząc o tej tendencji. Po prostu poszedłem w bezpieczny wariant. Gdyby to było pod koniec wyścigu, gdzie już wiem, ponieważ zauważyłem, że tendencja była taka, że za każdy wyjazd było 5 sekund, to najprawdopodobniej bym próbował się schamować za wszelką cenę, żeby po prostu nie było tej kary i pewnie by mi to wyszło, ale w momencie, kiedy brakowało tam 21 godzin do mety, nie będę kombinował i ratował się jakoś zbyt specjalnie, po prostu podjąłem pewną decyzję i tyle. Kiedy uwierzyłeś, że się uda? Były tam jakieś myśli czarne związane z wydarzeniami zeszłymi, czy miałeś raczej pewność? Zeszłymi którymi? Tymi, że nam się zatrzymało to na następnym Tymi, co okrążeniu? wszyscy pamiętamy. Szczerze nie było. Dlaczego? Znaczy inaczej. Była świadomość, że istnieje takie ryzyko. Była świadomość, że jedziesz w wyścig, który trwa już ponad 23 godziny i to auto naprawdę dostało sporo w kość przez warunki, przez rytm, jaki był. Był to bardzo szybki wyścig.
Ktoś mi powie, nie zrobi się rekordu, także to nie był najszybszy Le Mans. Jasne, nie zrobiliśmy rekordu, ponieważ auta, którymi dysponujemy teraz jadą dużo wolniej. W momencie, kiedy mówię, był to szybki wyścig, to po prostu chodzi o to, że nie było oszczędzania, tak? Nie pamiętam takiego stintu, znaczy były, ale żebym jechał sobie tak, jak to powiedziałeś, w niedzielę jakoś i zimny łokieć. Jasne, były momenty, gdzie były bardziej komfortowe, mniej, ale ogólnie był to napięty wyścig. Także ryzyko zawsze jest, ale myślę, że byłoby dużo trudniej, gdybym odwrócił się rolami, tak jak to było w 2021 roku, kiedy to Ife jechał, ja oglądałem, ponieważ te końcowe minuty trwałyby dużo dłużej, masz też więcej czasu na przemyślenia, jednak jak prowadzisz auto, to jesteś skoncentrowany, jest adrenalina, jest skupienie, które jest, no nie możesz sobie pozwolić, jest świadomość tego, że może coś się wydarzyć, jeśli chodzi o auto, jest świadomość tego, że może coś się wydarzyć, jeśli chodzi o twoje błędy, no i jest świadomość tego, że jedziesz po coś, co no mówmy się, na co dzień się nie wydarza i może się nie wydarzyć też drugi raz. Dlatego z jednej strony byłem dosyć spokojny, z drugiej strony jednak świadomy tego, co się dzieje. Z tym zimnym okiem to, żeby nie było, ja nie, Ja wiem, ja nie sobie twierdzę, że jechałeś żartuję. wolno, tylko że po prostu Ja miałeś wiem, taki wiem o spokój co w chodzi, oczach, nie? no. No, No taki tak. chill. No Co było tak, takie no, ciekawe. ogólnie to jest taki stan, w którym to jest taki fajny stan, w którym masz wszystko dosyć pod kontrolą i jesteś pewny praktycznie, że noga ci się nie poślizgnie. I zdarza się, tak? Nie mówię, że jest zawsze tak, ale jakby nie było, e, mówmy się, ta pewność siebie tak naprawdę rosła w trakcie weekendu. Za każdym razem, jak wsiadałem do auta, byłem bardzo szybki. Myślę, że wspominaliśmy o walce z Van Tornem. Kluczowym elementem i momentem tego wyścigu tak naprawdę nie dlatego, że ja jechałem, to właśnie była od 2 do 4 godziny, gdzie już Mhm. mówiliśmy z 10-11 pozycji, zaczęliśmy się bić o pierwsze miejsce i liczyć o walkę o pierwsze miejsce, ponieważ później to ułatwia zadanie, mimo to, że jak wspominaliśmy, nie było to łatwe zadanie i momentami niekoniecznie przez naszą chęć traciliśmy tą przewagę, którą sobie wyrabialiśmy, to jednak w końcowej fazie wyścigu było dużo spokoju. Eee, Nic sobie nie pomyślałem. Jedną rzecz sobie pomyślałem, to też jak jechał przez żwir, że zaryzykował, ponieważ mógł tam zostać. Ale z drugiej strony inaczej, Pierguidi wygrał 2 lata temu Le Mans, w którym stał w żwirze przez ponad minutę. Okej, była to zupełnie inna faza wyścigu i później był safety car, ale tak naprawdę w tym roku też 51 po 8-9 godzinach, tak samo zresztą jak w ubiegłym roku byli zdublowani, w tym roku byli minutę 50 za nami. I gdyby nie safety, możemy sobie tak gdybać, gdyby nie safety car, to tak naprawdę mieli po wyścigu już po 9 godzinach. I to pokazuje też tak naprawdę siłę, jaką mieliśmy i to, jak to wszystko wyglądało. Ponieważ końcówka, jakby przewaga nie była ogromna, ale gdyby to rozłożyć na czynniki pierwsze, gdyby podliczyć tak naprawdę ile na tym straciliśmy, że jechaliśmy za nimi, a nie przed nimi i byśmy mogli jechać w czystym powietrzu i te stinty mogły być o 10-15 sekund szybsze na każdym stincie, spokojnie. Tak naprawdę e, było pozamiatane dużo wcześniej. E, Teraz było trochę taki scenariusz, jak się wykonało, było trochę więcej nerwów, było niepotrzebnego ryzyka. Jakby naprawdę, wiesz, musisz sobie ograniczać to ryzyko i te niepotrzebne sytuacje. No ale jakby nie było, było co było, ale ważne, że się dobrze skończyło.
Tak, żeby podsumować, nie wiem czy wiesz, ale przejechałeś najwięcej okrążeń ze wszystkich kierowców, najwydłuższy dystans, 166 okrążeń, ale nie jechałeś najdłużej, bo Charlie Eastwood przejechał 158 okrążenia, ale w LMGT3. No i, Więc ale te, zrobiłeś robotę. no ale możliwe, nie wiem, no tak. Ile? 8 okrążeń, tak? 8 okrążeń więcej przejechałem, Yy, tak? 166. tak, 8, tak, 168, tak. No, no. no tak. 8 razy tam 3,5, 24, 30 minut dłużej. Znaczy tak, 30 minut, no tak. 8 okrążeń to jest 30 minut. Ile LMGT3 jechało? Ile, bo nie musiał jechać pewnie też przez safety cara parę okrążeń. Ja na Mhm. przykład nie jechałem jak był safety car, czy zjechałem od razu. No ale to nie ma znaczenia. Mhm. Czy 5 okrążeń więcej, 20 mniej, 30 mniej. Były wyścigi, pamiętam takie znawców, mamy dużo takich polskich znawców motorsportu i to jest właśnie e, chyba największy problem polskiego motorsportu. E, że są ludzie, którzy zajmują się motorsportem i nie znają się na tym sporcie, którzy twierdzili, że jak Kubica jedzie na używanych oponach lub ma najmniejszą średnią lub coś tam, lub przynajmniej nie najmniejszą średnią, ale tam najsłabsze okrążenie zespołu to jest najgorszy. I w ogóle jest najwolniejszy i w ogóle to dzięki kolegom z zespołów Kubica wygrywa. E, No nie wiem, czy tak do końca jest. Trzeba byłoby się zapytać moich partnerów zespołowych i tak naprawdę statystycznie tylko jeden ze mną nie wygrał. Jest to Colombo w premie, jeśli chodzi o srebrnego kierowcę, który był najmocniejszym srebrnym kierowcą w LMP2, który według mnie, którego mieliśmy. No ale tam były jakby inne problemy. No i cieszę się też z jednej rzeczy, już tak jak mówimy o tych wszystkich latach, że kierowcy, którzy ze mną jeździli, większość z nich naprawdę zrobiła duży progres. I to nie ja mówię, tylko oni. Mhm. I dwóch kierowców podpisało, nawet trzech, podpisało fabryczne kontrakty. Johnny, Ife i Louis. No i jakby nie było, to jest coś, co dla mnie jest satysfakcjonujące i mnie cieszy. Super. Dyskwalifikacja załogi numer 50. Zadrżało ci serce w obawie, że może się im wam coś dostać? Nie, znaczy nie, ponieważ wiedzieliśmy, że inaczej. Na Le Mans może zostać dyskwalifikowany też przez awarię. Mogą się wydarzyć rzeczy, które spowodują ci później funkcjonowanie pewnych elementów inaczej, które później na przykład przejdą na konsekwencje i na przykład zużyjesz bardziej tą deskę, którą mamy pod bolidem, czy takie rzeczy. Nie wiem dokładnie, co się wydarzyło w 50, ale doszła mnie wiadomość dziś rano i na pewno jest to wielka szkoda dla załogi i dla Ferrari. No ale taki jest jakby motorsport. No ponoć tylne skrzydło za bardzo się uginało. Tak, no ale tam jest mowa, że brakowało śrubek. Hmm? Nie wiem, co się wydarzyło, że nie było śrubek. E, Pewnie jakiś błąd, nie wiem, nie mnie oceniać. E, Hmm? mnie jedyne śrubki, które mi się odkręcają, to są te czasami raz na rok, jak od czasu do czasu nie skontroluję od bidonu rowerowego. I kto jeździ rowerem wie o czym mówię, ale to się dzieje bardzo rzadko. Hmm. Miałeś dużo gratulacji na telefonie, to można było się domyśleć, ale też mówiłeś o tym dzisiaj w innym wywiadzie. Natomiast jakieś, nie wiem, szczególne, wzruszające albo zaskakujące, coś ci zapadło w pamięć? Nie, miałem ogólnie, znaczy
Powiedzieliśmy o polskim motorsporcie i znaczy to nie jest zaskoczenie, że tak naprawdę tylko albo aż już dwóch kierowców do mnie napisało z Polski z gratulacjami, co i tak jest aż zadziwiające. E, To tak, jeden jest to człowiek, który darzę dużym szacunkiem i jakby jest, można powiedzieć, gentleman driver, tak, a drugi to jest osoba, nie będę mówił imienia, nazwiska, która szczerze, nie wiem, czy powinna w ogóle do mnie pisać. E, Chyba no i e, jakby okej, przyjąłem do wiadomości. Szczerze nawet nie wiem, czy odpisałem, ale to ogólnie mam tyle tych wiadomości, że nie wszystkie napisałem. Ale było parę zaskoczeń, ponieważ parę rywali, z którymi w ogóle praktycznie w paddoku nie zamieniam słowa, jakoś znaleźli numer lub też dostali i mi napisali, co było zaskoczeniem, ponieważ są to osoby, które mówię im hej i tyle, ani razu nie zamieniłem słowa. Em, Casey Stoner, dziś rano Mhm. odczytałem od niego wiadomość i to taką dosyć fajną. Było parę fajnych osób, takich zaskakujących, tak? Em, I inna rzecz, która wpadła mi tak w oko, to jest to, że nie wiedziałem, że aż tyle ludzi ma do mnie numer telefonu, co jest niekoniecznie pozytywne. Ale to też pokazuje, że mnóstwo ludzi w ogóle nie związanych z motorsportem, nawet nie wiedziałem, że oglądają motorsport, napisali do mnie gratulując mi. I to pokazuje według mnie też siłę Le Mans. Dla porównania na przykład po Austin, nie wiem, napisało mi 1,20 czy tam 1,30 ludzi. I myślę, że to podkreśla też to, co mówiłem i dlaczego według mnie Le Mans jest tak szczególne, że ten wyścig naprawdę nie tylko dla fanów, nie tylko dla ludzi, którzy interesują się motorsportem jest tak szczególny, ale też dla ludzi, którzy po prostu no nie są fanami motorsportu lub też oglądają wyrywkowo ten motorsport, ale wiedzą, co to jest Le Mans i mają pewnie szacunek do tego wyścigu. No tak na podsumowanie się zastanawiam nad tym, bo tak jest czasami w życiu, że jak człowiek ma jakiś cel i do niego dąży i mówi się, że to dążenie jest ważniejsze i ten cel osiągnie, to czasami tak siada i się zastanawia, co dalej, nie? W sensie, co ja teraz zrobię. Co ja robię tu? A ty? Co tu tutaj zrobić? Nie, szczerze nie było czasu. Znaczy, co robić? Wiem, co robić. Jesteśmy drudzy w Mistrzostwach Świata. E, Tym bardziej to trochę, można powiedzieć, wkurzenie po Spa, że mieliśmy awarię. Wiedziałem, że ona się zdarzyła w bardzo takim chyba no, można powiedzieć w nieodpowiednim momencie. Inaczej, dużo gorzej by było, gdyby to się wydarzyło na Le Mans, ale jednak było ważne, żeby pojechać na Le Mans punktowo blisko. Okej, nadrobiliśmy sporą ilość punktów i nie jesteśmy daleko. No i byłoby nieprofesjonalne i nie w moim stylu, gdybym powiedział, że no sezon się skończył, wygraliśmy najważniejszy wyścig sezonu. Według mnie Le Mans jest ważniejsze niż tytuł Mistrza Świata, zresztą to mówiłem już 2 lata temu, że zamieniłbym z miłą chęcią tytuł Mistrza Świata, który zdobyłem w LMP2 w 2023 roku na wygranie Le Mans. Teraz wygrałem to Le Mans, ale jako, że Le Mans już mamy, to trzeba walczyć o tytuł. Ale na pewno nie będzie to łatwe zadanie. Mhm. W kwestii co dalej, to ci połączę takie 3 wątki poruszane przez kibiców. Ktoś wyłapał twoją wypowiedź ponoć, nie wiem czy potwierdzisz, Tak, że jak wygrasz Le rajdy. Mans, to pójdziesz do rajdów, tak. Tak, tak. A Historia tej to prawda? wypowiedzi jest. Powiedziałeś to? Tak, powiedziałem to, ale ta historia wypowiedzi jest trochę bardziej złożona, ponieważ przytoczyłem wypowiedź, którą powiedziałem Louiemu Deletrazowi, kiedy Ife jechał tam na 18, 17, 18 minut, nieważne, przed metą mojego pierwszego Le Mans, że no jak wygramy w pierwszym starcie, to tak naprawdę możemy sobie już siedzieć w domu i najprawdopodobniej tutaj już nie przyjadę. E, e, I zdarzyła się sytuacja w piątek. Jest taki kolega,
pracownik Ferrari, który jeździ też w rajdach i powiedział mi, że nie wiem, czy to słyszał, czy tak po prostu spontanicznie powiedział, że jak wygra Robert, to że powiedziałem, że koniec. A on mi mówi, że nie wierzy, nie? Że to się stanie. A ja mówię do niego, nie, no jak wygram, to pójdę do rajdów. No i jakby to przytoczyłem. Fakt jest taki, że dodałem, że z reguły jestem osobą, która dotrzymuje słowa i trzymam słowa. Także zobaczymy. Na razie jakby wyszło mi to spontanicznie. Może coś jest w tym spontanicznej wypowiedzi, jednak w głowie różne rzeczy się dzieją. Z reguły te spontaniczne myśli są najlepsze i może jest to też jakiś sygnał, ale na dzień dzisiejszy szczerze o tym nie myślę. No wiem, jestem tak. Chociaż jakbym miał się przyznać do czegoś, to był w pewnym momencie był plan, żebym pojechał jeden rajd w tym roku w Mistrzostwach Świata, który już się odbył i nie pojechałem go po to dlatego, żeby skoncentrować się na przygotowaniu do Le Mans. No jak wiemy, nikt nie wygrał jeszcze wyścigu Formuły 1 rajdu WRC, a już jeszcze z Le Mans to już w ogóle. E, no nikt. Jakby to było celem też nie tylko rehabilitacja, jakby taki można powiedzieć zawór upustowy po tym trudnym okresie. Inaczej, myślę, że połączenie mojej jazdy i doświadczenia, bo dzisiaj tak naprawdę bym musiał praktycznie nie zaczynać z zera, ale gdyby połączyć dzisiejszy stan mojego umysłu z moją jazdą z tam 10 lat wstecz, to ja jestem skromnym facetem, ale gdybym miał auto fabryczne, to bardzo możliwe, że byłaby duża szansa, żeby to się wydarzyło, ponieważ wierzę, że też popełniłem błędy decyzyjności i uważam, że gdybym miał więcej trochę, może nie wiary w siebie, ale decyzja o nie pójściu do zespołu fabrycznego Citroena była spowodowana dwoma, tak po 2013 roku, dwoma takimi jakby największymi czynnikami. Brak pilota i świadomość tego, że przejechałem tylko bodajże 6 czy tam 7 rajdów szutrowych. Pójście na taki gorący fotel, według mnie to było zbyt wczesne, ale z drugiej strony wiem, że jazdą, którą później prezentowałem na asfaltach, myślę, że gdybym poszedł w tym kierunku, to najprawdopodobniej uważam, że gadalibyśmy z zwycięzcą też rajdu WRC, ale bardzo możliwe, że gdybym już poszedł w tym kierunku, to byśmy nie mieli drugiego Polaka w Formule 1, a przepraszam, to jest nadal ten sam człowiek. I tych małych sukcesików w wyścigach długodystansowych. Nie wiem, czy to takie małe sukcesy. Ale to taka ironia. Powiem ci tak, regulamin się zmieni niedługo w WRC najwyraźniej. Nie, ale to już nie te lata. Życzę ci jak najlepiej. Nie, to już nie te lata. Inni mówią Indy 500, ale mi się wydaje, że to raczej... Inaczej, była osoba, która już mi to puściła do ucha. Jest jedna osoba w padoku, w ubiegłym roku mi powiedziała i w tym roku chyba bodajże w kwietniu, że jeśli się zdecyduje, to on zrobi wszystko, żeby to się wydarzyło. Szalony wyścig, ale okej. Może nie będziemy teraz tego ogłębiać. Inaczej, myślę, że jakbym znaczy, nie wiem, co jest bardziej szalone. Czy WRC, czy Indy 500? Tak, nie wiem, co jest bardziej szalone. Według mnie bardziej szalony jest jakby powrót, czy też starty w rajdach niż start w Indy. Ale szczerze, to chyba nie moment na podejmowanie tak ważnych decyzji, szczególnie dzisiaj, ale może po prostu kiedyś ten moment przyjdzie. Inni mówią, że może w końcu się zlituje nad tobą i zainteresuje się tobą jakaś fabryka w łeku.
E, Znaczy, zlituje, zainteresuje, to tak trochę słabo brzmi, ponieważ no chyba, że wierzą tym ludziom, którzy w Polsce się znają na motorsporcie i że nikt Kubicy nie chciał, bo też tacy byli, którzy przekonywali, że oni wszystko wiedzą na temat endurance i tego Kubicy tylko Proton chce. E, I że w ogóle to jest ściema. E, e, Inaczej, jest jedna rzecz, którą powiedziałem kiedyś i ludzie tego, znaczy nie wiem, czy ludzie, ogólnie ci ludzie, którzy uważają, że ktoś musi się na nas zlitować, dlaczego poszło na prywatne Ferrari? Poszło dlatego, że według mnie 2 lata temu, kiedy podjąłem decyzję, dawało mi najlepszą gwarancję najlepszego auta. Nie mówię, że najlepszego w stawce, ale którą miałem na stole, a było parę aut, dawało mi możliwość walki o wygranie Le Mans. No i tak jak z Citroenem mogę sobie powiedzieć, że popełniłem błąd, tak sobie mogę powiedzieć, że tego błędu nie popełniłem, ponieważ tak się stało. E, I pewne decyzje dla niektórych ludzi z zewnątrz, którzy nie wiedzą pewnych dynamik, nie znają się, ponieważ nie mogą się znać, mogą być dziwne, ale momentami po prostu trzeba podjąć jakby mniej taką logiczną decyzję, żeby po prostu do tego celu dojść. I ostatnia opcja podana przez fanów, że dzięki temu zwycięstwu możesz wrócić do Formuły 1. Po raz trzeci wejść. Nie, to jakby temat, który jest bardzo taki, bardziej chyba marzenia niż realia. Szczerze, temat Formuły 1 no, od dawna jakby trochę ucichł. Co nie znaczy, że ponieważ ja się poświęciłem w 100% łekowi i wyścigom długodystansowym, co nie znaczy, że jakąś tam pracę według mnie w padoku mógłbym dostać, ale raczej na pewno nie byłoby to związane z kierowcą etatowym. Robercie, dziękuję Ci za rozmowę, ale przede wszystkim dziękuję Ci jeszcze raz za to, że nam to dowiozłeś, bo naprawdę mnóstwo osób bardzo trzymało za Ciebie kciuki i płakało ze szczęścia, że ten wyścig wygrałeś. Dziękuję Ci za te emocje. Gratulujemy Ci z całego serca i co, widzimy się wkrótce, tak? Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję za doping. I za łzy też, ponieważ to dużo mówi. Do zobaczenia.